Kabina nowej Scanii 500S z nowym układem napędowym Scania Super. W porównaniu z innymi kabinami, kabina S wyróżnia się płaską podłogą. Dzięki temu jest wyższa wewnątrz, chociaż trzeba się do niej wyżej wspinać, wsiadając i wysiadając. W tym egzemplarzu zamiast górnej leżanki są zamykane szafki na tylnej ścianie. Te szafki są, jak widać, dosyć głębokie. Środkowa jest nawet podzielona półeczką, więc mniejsze rzeczy można utrzymać w porządku. I symetrycznie za fotelem kierowcy też duży schowek. Oprócz tego wystarczy się obrócić, a mamy typowe schowki nad przednią szybą. Także bardzo wygodne, głębokie. Schowki mają oświetlenie, dlatego wygodnie można z nich korzystać również po zmroku. Dolna leżanka, z obu stron lampki i skrytki na ścianach. Za fotelem kierowcy dodatkowo panel z pilotem do sterowania funkcjami kabiny, oświetleniem, działaniem mediów. Mamy także zegarek. Tablica rozdzielcza, tak jak do tej pory. Nowy układ napędowy nic tu nie zmienił. Warto natomiast zauważyć, że ten ciągnik jest bardzo dobrze wykończony. Skórzana kierownica, skórzana tapicerka fotela. Po środku spory mebel z szufladami. Schowkami, skrytkami. Tu rozkładany stolik. Pod dolną leżanką, akurat w tej ciężarówce, jest bliżej kierowcy lodówka. Natomiast po drugiej stronie kolejny głęboki schowek. Oczywiście po bokach leżanki znajdują się schowki. Górna część jest dostępna wygodnie z kabiny, ale korytko można wyjąć i dostać się do tego, co jest pod spodem, a po co można sięgnąć również otwierając klapy z zewnątrz kabiny. Podobnie wygląda to po drugiej stronie. Także jest korytko i schowek dostępny i ze środka, i z zewnątrz. Ciągnik wyposażono w ciekawą opcję. Fotel pasażera jest obracany. Na początek warto wypiąć z klamry pas, żeby nam nie przeszkadzał. Tutaj mamy dźwignię,
które służą do tego, żeby manipulować fotelem. Ta pozwala przesuwać go do przodu i do tyłu. Natomiast, żeby go obrócić, należy unieść siedzisko i wówczas mechanizm się odblokowuje i fotel może zostać obrócony. W tej pozycji kierowca może wygodnie usiąść, wypocząć, nie musi od razu kłaść się na leżankę. Ponadto w kabinie, która i tak jest obszerna z racji płaskiej podłogi, uzyskuje się jeszcze więcej miejsca. Nowy 500-konny silnik Scanii, 6-cylindrowy. Dawno temu taka moc była zastrzeżona tylko dla widzastych ósemek. Teraz można ją uzyskiwać z 6 cylindrów. Tutaj na pierwszym planie widoczny jest zawór EGR. Scania tak nazywa ten system, jednak działa on trochę inaczej niż w innych ciężarówkach, ponieważ służy do utrzymywania silnika w prawidłowej, wysokiej temperaturze. Otóż kiedy ciężarówka zjeżdża chociażby z górki bez obciążenia, wtedy dawka paliwa nie jest podawana do cylindrów, natomiast pozostaje tam ciepłe powietrze, które przez ten zawór kierowane jest z powrotem do kolektora dolotowego i w ten sposób, działając niejako w obiegu zamkniętym, ogrzewa silnik. Silnik został wyposażony w opcjonalny hamulec dekompresyjny CRB. Hamulec, którego działanie jest wyciszone przez listwę tłumiącą ruch zaworów, dlatego po włączeniu tego hamulca nie słychać charakterystycznego terkotu występującego we wcześniejszych konstrukcjach obecnych na rynku. Z 500-konnym silnikiem Scanii współpracuje skrzynia biegów G33. To jest także nowa konstrukcja, która ma 14 przełożeń, z których pierwsze jest biegiem pełzającym, ostatnie ma charakter nadbiegu. W tym ciągniku skrzynia ta ma 8 przełożeń do jazdy wstecz, co oznacza, że nadawałaby się chociażby do pracy przy budowie dróg, kiedy regularnie pokonuje się długie odcinki na wstecznym biegu. Dzięki 8 przełożeniom do jazdy wstecz silnik cały czas pozostaje na niskich obrotach, uzyskując przy tym stosunkowo wysoką prędkość. Zatem można pracować sprawnie i zużywać mało paliwa. Tutaj za tą plastikową osłoną znajduje się radar monitorujący bok pojazdu. Taki sam jest po prawej stronie. Obydwa współdziałają, aby ostrzegać kierowcę o pojazdach znajdujących się na pasach ruchu obok. Pomagają bezpiecznie zmieniać pas. Kabina tego egzemplarza jest wyposażona w elektryczny układ, który ją opuszcza. Jest to bardzo wygodne, a przy okazji też bezpieczne. Kierowca znacznie lepiej może obserwować ruch kabiny, ponieważ steruje tym ruchem za pomocą pilota. Może więc oddalić się od pojazdu. Cała procedura zajmuje około minutę.